Witam serdecznie. Dzisiaj po południu to będzie zwiastun zwały na giełdach. Na to dziś patrzę. To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Zachęcam do bezpłatnego kursu online dostępnego tam na dole w opisie i w komentarzu, poświęconemu temu, jak inwestować na giełdzie. Andrzej Stefaniak. To będzie zwiastun zwały na giełdach, na to dziś patrzę, ale zanim dotrzemy do clou, do tego najważniejszego tematu tego wpisu, warto poświęcić trochę czasu analizie dzisiejszych danych makroekonomicznych, które w momencie tworzenia tego wpisu właśnie się pojawiły. Były to w pierwszej kolejności wstępny odczyt dynamiki wzrostu PKB w Stanach Zjednoczonych za pierwszy kwartał. Okazało się, że ta dynamika jest wyraźnie niższa od prognoz oraz oczywiście pokonała odchylenie standardowe od mediany prognoz, a to naprawdę sygnalizuje, że dane są raczej złe i mogą być zinterpretowane negatywnie, a już na pewno sygnalizują kierunek ku recesji w amerykańskiej gospodarce. Drugie dane to były dane jobless i w tym wypadku moim zdaniem były one lepsze, ponieważ nie pokonały tego kluczowego progu 250 tysięcy, a widać na wykresie, że ten poziom 250 tysięcy ma bardzo duże znaczenie. Czyli mówimy o tym, że dane historyczne, chociaż to jest historia bardzo bliska, za pierwszy kwartał są złe, ale te dane teraźniejsze, te bieżące joblessy nie są jeszcze aż tak bardzo straszne, żeby wieścić tutaj mocny kierunek ku recesji w amerykańskiej gospodarce, dlatego też obserwujemy w pierwszej kolejności reakcję, która sprzyja amerykańskim aktywom, zwłaszcza amerykańskim obligacjom oraz tym, jakie są oczekiwania co do stóp procentowych, bo warto zwrócić na to uwagę. Te rentowności amerykańskich obligacji idą w górę. To sprawia, że amerykański dolar w momencie tworzenia tego wpisu jest raczej kupowany. Zobaczymy, czy faktycznie to się utrzyma. Natomiast poziom 1,10 jest kluczowy. W dalszej części tego materiału będzie szerzej o amerykańskim dolarze. Natomiast warto także obserwować zmiany w oczekiwaniach co do stóp procentowych. Po tych danych, te 10 minut po tych danych, jak zacząłem ściągać te wykresy, widać było, że w rynku jest jednak jeszcze jedna podwyżka stóp procentowych, ale dopiero w czerwcu. Natomiast rynek spodziewa się, że jednak będzie jedna obniżka stóp procentowych na pewno, a być może nawet dwie do końca tego roku, bo w rynku są 42 punkty bazowe obniżek stóp procentowych do końca tego roku, czyli widzimy lekkie przesunięcie i myślę, że dzisiaj na chwilę obecną te 10-15 minut po tych danych makroekonomicznych, te dane jobless, które nie były straszne, a raczej ważą więcej niż dane o dynamice wzrostu PKB, ale oczywiście wszystko się to może zmienić. Za 40 minut startuje sesja w Stanach Zjednoczonych, ona ma bardzo duże znaczenie i oczywiście będziemy obserwować, jakie będą inne czynniki, które będą wpływały na to, co się dzisiaj wydarzy na Wall Street, a wydaje się, że sesja będzie ale to bardzo interesująca. No i zobaczmy teraz na inne te ważne wskaźniki, które nam pokazują sytuację gospodarczą, w której się teraz znajdujemy i w której możemy się wkrótce znaleźć. I na koniec informacja o tym, że odwraca się krzywa dochodowości w Stanach Zjednoczonych, a to zwykle poprzedzało recesję, więc moim zdaniem jest to także jeden z tych ważnych argumentów, który mówi nam, że teraz recesja w amerykańskiej gospodarce właśnie trwa albo się teraz na naszych oczach zaczyna. I w tym momencie zachęcam do tych dwóch specjalnych, nowych materiałów, które są tam podlinkowane w opisie i w komentarzu, dotyczące tego, czy giełda jest w obliczu recesji i co może się z tym wiązać na rynkach finansowych i oczywiście specjalny kurs online dotyczący tego, jak inwestować na giełdzie. To wszystko jest zawarte tam w opisie i także w komentarzu. Natomiast odpowiedź na pytanie, czy to będzie zwiastun zwały na giełdach i ja dokładnie na to dzisiaj patrzę, odnosi się do rynku surowcowego. Ja podczas dzisiejszej sesji będę obserwować szczególnie z wytężoną uwagą dwa surowce. Pierwszy to jest miedź, a druga to jest ropa naftowa. Miedź z powodu tego, że jest bardzo duża szansa na to, że dzisiaj, jeżeli sesja będzie spadkowa, przebijemy ostatnie marcowe minima, a w takiej sytuacji otworzy się przestrzeń do tego, żeby zaliczyć następny spadek, żeby rozpocząć dyskontowanie negatywnych zjawisk w gospodarce, ponieważ to jest prawda, co się mówi o miedzi, że ma doktorat z ekonomii, że bardzo dobrze przewiduje globalny popyt
i potencjalną słabość albo potencjalną siłę gospodarki. Dlatego miedź jest dla mnie teraz bardzo, bardzo istotna. Jeżeli będą spadki ceny miedzi, to będzie negatywna informacja dla giełdach i to będzie zwiastun zwały na giełdach dla mnie na przestrzeni następnych dni. A drugi rynek to jest rynek ropy naftowej, ponieważ doszło wczoraj na zamknięciu do zamknięcia także tej luki wzrostowej, która na początku kwietnia została otwarta. No i pytanie jest, czy dowieziemy to zamknięcie, które ma miejsce na wykresie dziennym, na wykres tygodniowy, czyli jutrzejsze zamknięcie będzie jeszcze ważniejsze na ropie naftowej. Jeżeli ropa naftowa spadnie, zamknie cały miesiąc poniżej poziomu $75, czyli poniżej tej luki wzrostowej, która na samym początku kwietnia została otwarta, to będzie to dodatkowy pretekst, dodatkowy argument ku temu, żeby wieścić recesję w światowej, amerykańskiej gospodarce, że spada popyt, że należy oczekiwać raczej negatywnych zjawisk na giełdach i moim zdaniem to będzie ten zwiastun zwały na giełdach. Być może giełda będzie musiała to zdyskontować w formie oczywiście wyprzedaży, więc dodatkowo należy także pamiętać o tym, że to zjawisko, jakim była podwyższona cena ropy naftowej, może w kwietniu troszeczkę zaburzyć ten mechanizm dezinflacyjny na całym świecie, zwłaszcza w amerykańskiej gospodarce, ale to, gdyby się okazało, że dowozimy zamknięcie na zakończenie kwietnia na ropie naftowej, to naprawdę myślę, że rynek dalej wierzyłby, że procesy dezinflacyjne w światowej, zwłaszcza amerykańskiej gospodarce będą zachodziły cały czas. Co mówi rynek opcyjny? Te uśmiechy opcyjne dla rynku miedzi pokazują, że ma lekką przewagę strona, która liczy na spadki, bądź też zabezpiecza się przed spadkami ceny miedzi, a na ropie naftowej jest to zdecydowanie lepiej widoczne. Rynek nastawia się na spadki, zabezpiecza się przed potencjalnymi spadkami ceny ropy naftowej albo spekuluje na spadki ceny ropy naftowej, więc no moim zdaniem rynek surowcowy to, na co ja dzisiaj patrzę, pytanie, czy to będzie zwiastun zwały na giełdach, moim zdaniem jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że właśnie tak będzie. Zobaczymy, będziemy to dzisiaj ściśle także monitorować. Plus dodatkowo, jeżeli dodamy do tego, że wczoraj na rynku ropy Brent wolumen, czyli ilość otwartych, handlowanych pozycji była bardzo, bardzo duża, ilość tych kontraktów, które były zawierane, była bardzo duża, widać to na tym wykresie, to potwierdza, że to zjawisko, jakim jest zamykanie tej luki, ma duże znaczenie i rynek przywiązuje do tego naprawdę dużą wagę. Patrzymy także na amerykańskiego dolara z powodu tego, że potencjalne perturbacje w amerykańskiej gospodarce mogą być także zwiastunem tego, że będą obniżki, to szybciej te obniżki stóp procentowych niż wcześniej zakładamy, a tego nie lubi amerykański dolar, więc moim zdaniem może się także urodzić takie zjawisko, że dyskontowanie recesji, potencjalnych obniżek stóp procentowych może negatywnie działać na amerykańskiego dolara, czyli euro-dolar będzie miał potencjał do dalszych wzrostów, a oczywiście będzie miało to także potencjał ku temu, żeby wywoływać tendencje wzrostowe, na przykład na rynkach emerging markets, czyli dalej na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Czy tak będzie? Będziemy to ściśle śledzić, a jak widzimy na dolar indeksie jest on na swoich wsparciach, dlatego też czekamy na środowy Fed, na inne informacje, które będą miały istotny wpływ na dolara, czyli dane z rynku pracy, no i będziemy oczywiście patrzeć, co się dalej dzieje na amerykańskim dolarze, a jeszcze wracając do euro-dolara, to widać jak na dłoni, że teraz wzrostami euro-dolara obarczana jest winą presja na euro, na umocnienie euro, a nie tylko sama słabość amerykańskiego dolara, to także ma duże znaczenie. A fundamentalny czynnik, który sprzyja tendencji wzrostowej, to spread między rentownościami europejskich a amerykańskich obligacji wraz ze wzrostem atrakcyjności europejskich obligacji, tego spreadu, rośnie także euro-dolar, co pokazuje, że presja na euro ma uzasadnienie fundamentalne. Jeżeli giełda papierów wartościowych w Stanach spadnie, a indeksy giełdowe w Europie będą się utrzymywać na dotychczasowych poziomach, a w przypadku indeksu DAX utrzymanie nad poziomem 15 700 punktów jest kluczowe, to naprawdę będzie to następny dowód, że kapitał przenosi się z Wall Street do Europy i to Europa jest teraz szczególnie atrakcyjna i jest po prostu wybierana inwestycyjnie.
Dodatkowo, drodzy Państwo, zobaczymy, czy dalej będzie taka podwyższona, niezwykle interesująca zmienność na Bitcoinie. Wczoraj byliśmy na 30 tysiącach dolarów, po godzinie byliśmy na 27 tysiącach dolarów, teraz rynek znowu próbuje rosnąć. Pytanie jest, co się dalej wydarzy. Obrona wsparć faworyzuje scenariusze prowzrostowe, no ale teoretycznie, gdyby miało dojść do spadków indeksów giełdowych, to teoretycznie mogłoby to zwiastować także spadki ceny Bitcoina, ale moim zdaniem ten poziom 27 tysięcy dolarów jest teraz kluczowy, te ostatnie wsparcia, bez ich pokonania cały czas te scenariusze prowzrostowe będą miały duże znaczenie. I co będzie dzisiaj także ważne w nocy? Będzie posiedzenie Banku Japonii z decyzją w sprawie stóp procentowych, w ogóle polityki monetarnej. Będzie to pierwsza decyzja pod nowym prezesem Uedą. Jaka będzie decyzja, co się wydarzy, zobaczymy przede wszystkim na tych japońskich obligacjach, które próbują testować opór na barierze 0,5%. Natomiast pamiętamy, że pojawiają się raporty o tym, że teraz inwestorzy zagraniczni masowo kupują japońskie obligacje, licząc na spadek rentowności i wzrost cen. Jestem też ciekawy, czy faktycznie tak się wydarzy. Natomiast rynek opcyjny mówi, że uzasadnienie fundamentalne na presję na rzecz umocnienia jena jest trafne. No i zwiększane jest prawdopodobieństwo tego, że jen japoński będzie się próbował dalej umacniać. Ale czy tak faktycznie będzie, to będziemy śledzić. I oczywiście zamykając klamrą rynek walutowy, rynek surowcowy, to czy będzie to zwiastun zwały na giełdach, czyli zachowanie surowców i to, na co ja dzisiaj także patrzę, to także będzie rynek żelaza, ponieważ korelacja w ostatnim czasie z zachowaniem australijskiej waluty jest duża i na tym następnym wykresie widzimy, jakie waluty bardzo ładnie na to reaguje. No i teraz pytanie jest, co dalej się wydarzy na rynkach emerging markets, ponieważ jeżeli po tych dzisiejszych danych, po tym zachowaniu potencjalnych surowców, będziemy świadkami cały czas co najmniej utrzymywania się euro-dolara na tych poziomach, to presja na rynki emerging markets powinna trwać cały czas, zwłaszcza na giełdę papierów wartościowych w naszym kraju, na polskie obligacje. Jednak zaczynamy od negatywnych informacji, ponieważ pojawiają się informacje z hedge fundów, że według nich rośnie ryzyko rynków emerging markets, a wskaźnik pokazujący, jak zachowują się giełdy rynków emerging markets, raczej nie napawa optymizmem, ale tutaj główny ciężar jest położony na Chiny, więc widać rozbieżność w tym, jak zachowują się rynki azjatyckie, a tutaj warszawski parkiet jest naprawdę duża rozbieżność. No i pytanie jest, czy giełda papierów wartościowych ma zamiar zakończyć cały miesiąc i tydzień na swoich maksimach, czyli zaatakować styczniowe ekstrema i czy uzasadnienie tego będzie tkwiło w danych makroekonomicznych, które jutro o godzinie 10 będą kluczowe, niezwykle ważne. Od nich naprawdę bardzo dużo będzie zależało. Natomiast moim zdaniem to, że dzisiaj giełda papierów wartościowych w momencie tworzenia tego wpisu pokazuje tak wielką siłę, zachęca do tego, żeby wieścić, że i jutro będziemy próbować zakończyć cały miesiąc jak najwyżej, tak żeby cała świeca miesięczna była fantastyczna, była zachętą do tego, żeby wieścić dalszą kontynuację tendencji wzrostowej i może na nawet decoupling, rozbieżność w zachowaniu giełd w Stanach Zjednoczonych i w Europie, a w Europie między rynkami rozwiniętymi a rynkami takimi jak warszawska giełda papierów wartościowych. Moim zdaniem na to szansa jest bardzo duża. Kluczowe jest zachowanie euro-dolara. Jeżeli euro-dolar utrzyma się co najmniej na tych poziomach, to faworyzowane będą scenariusze prowzrostowe także na giełdzie papierów wartościowych i pomimo nawet tego, że giełda w Stanach Zjednoczonych zaczęłaby spadać. Co jest ciekawe, obserwujemy cały czas presję na to, żeby się euro umacniało, a umacnianie europejskiej waluty sprzyja także wzrostom chińskich akcji. Warto być tego świadomym, że takie powiązanie, taka korelacja występuje. To zachowanie euro-dolara naprawdę jest kluczowe. Widzimy cały czas presję na umocnienie krajowej waluty i polskie obligacje tak jakby miały być cały czas kupowane. Moim zdaniem jutrzejsze dane o inflacji mają tak dużą siłę rażenia, że moim zdaniem rośnie prawdopodobieństwo, że jeżeli procesy desinflacyjne będą zachodziły, to polskie obligacje są pierwsze do kupowania. Jest duża szansa, że będziemy łamać wsparcie, ale o tym będzie dokładnie jutro w porannym komentarzu. Więc na chwilę obecną
Drodzy Państwo, obserwujmy zachowanie surowców. Ja osobiście patrzę, jeszcze raz przypomnę, na miedź i na ropę naftową podczas dzisiejszej sesji i od tego będę uzależniać moją ocenę sytuacji na giełdach, szansę na to, że maj przyniesie nam negatywne zjawiska na giełdach papierów wartościowych. Zobaczymy, czy tak będzie. Jestem też bardzo ciekawy, co się wydarzy. I w tym momencie jeszcze raz zachęcam do specjalnych materiałów edukacyjnych, które tam są podlinkowane w opisie i w komentarzu dotyczącym tego, co zrobi giełda w obliczu recesji i jak inwestować na giełdzie. Ten specjalny kurs online, darmowy kurs online jest szczególnie dla tych, którzy mają niewielkie doświadczenie bądź też średnio zaawansowani są na rynkach finansowych. Warto się z tymi materiałami zaznajomić, żeby po prostu wiedzieć, co się dzieje i wiedzieć, jaką mamy terminologię, co wykorzystujemy, jak to właśnie wszystko działa, żeby po prostu wiedzieć więcej i zwiększać prawdopodobieństwo sukcesu na rynkach finansowych. Przypomnę, te raporty są tam podlinkowane w opisie i w komentarzu. Dziękuję za słuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy jutro o poranku, a dzisiaj życzę dużej dodatniej stopy zwrotu. Pozdrawiam. Jeśli uważasz, że moja praca ma sens i jakoś Ci pomogła, to pod filmem kliknij w podziękuj, a potem kup i wyślij mi premię. Bardzo dziękuję za docenienie. Andrzej Stefaniak.